Bardzo serdecznie. Z tej strony Cruiser, jest ze mną dzisiaj Piotr i będziemy sobie dzisiaj oglądać konferencję Xboxa. Zobaczymy, co nam przyniosą panowie od Microsoftu w gierkach, które będą chcieli nam dzisiaj zapowiedzieć. Wchodzimy trochę w ciemno, mam wrażenie, bo żaden z nas jakoś tak specjalnie chyba nie badał tematu. Ja trochę celowo, bo chciałbym dać się zaskoczyć temu, co dzisiaj zobaczymy i ja zobaczyć, jaka będzie taka moja naturalna pierwsza reakcja na to, co zaprezentują nam dzisiaj fani tej drugiej konsoli. Ja nie będę się może jakoś bardzo mocno rozwodził nad tym, która jest lepsza. Uważam, że obie mają swoje mocne i słabe strony. Dzisiaj skupiamy się oczywiście na Xie. No i zobaczymy. No ja też celowo, wcale nie dlatego, że grałem w Diablo. No tak, Piotr, nasz naczelny szef, jeżeli chodzi o Diablo, ja bym chciał nazwać to slasherem, ale oficjalnie to są action RPG, tak? Tak, No ale to już jest off-top, nie? Tak jest. Dlatego No mamy trochę czasu. powiedz mi o swojej historii z Xboxem. Moja historia z Xboxem.
Słuchaj, moja historia z Xboxem wygląda mniej więcej tak, że najwięcej do czynienia z nim miałem w zasadzie albo tutaj w redakcji, No. jeżeli już, albo u dziewczyny, która akurat gra na Xboxie. Także, no, powiem wprost, nie mam dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o samego Xboxa, ale mam wrażenie, że akurat ta konferencja, ona będzie równie mocno wycelowana w PC-ciarzy, choćby z uwagi na to, że teraz ta polityka Microsoftu jest taka, że jeżeli wydają jakąś grę na Exa, to ona wchodzi też na PC-ta i na odwrót. A w I to co jest zazwyczaj dobry ruch. grała twoja dziewczyna, jak przychodziłeś? No, ona jest wielką fanką Elden Ringa. Okej, to taki hardcore gamer. Tak, Tak. Hades, tego typu gierki, także lubi wyzwania, chociaż twierdzi, że ona nie jest dobra. Ja mam inne zdanie. Natomiast ja chciałbym też zaznaczyć, że jeżeli chodzi o takie tytuły, powiedzmy, Xboxowe, no to ja akurat sporo zagrywałem się w Sea of Thieves. Nie spodziewam się tu jakichś głośnych zapowiedzi w związku z tym tytułem, bo już A to ma minął... crossplay? Tak, to ma pełen crossplay. Okej, bo to jest faktycznie taka gierka, co wielokrotnie znajomi mnie namawiali i za każdym razem patrzyłem, a może akurat jest przecena, bo tak się, wiesz, jestem na skraju, że jak akurat kiedyś pewnie mnie będą namawiać i będzie przecena, to pewnie kupię. Ale widziałem tą grę Dobra. za naprawdę bardzo małe pieniądze, także poza tym jest dostępna w pasie, który notabene jest moim zdaniem jedną z najmocniejszych argumentów Xboxa na ten moment. Jest nieporównywalnie lepsze od tego, co oferuje konkurencja z Sony. Także, no jeżeli ktoś... Ja jestem w ogóle takiego zdania, że jeżeli ktoś nie posiada PC-ta, Xbox jest bezkonkurencyjny. Okej. Jak ktoś ma PC-ta, no to wtedy warto się zastanowić, bo jak już wspomniałem wcześniej, większość tytułów, które zagrasz na Xie, zagrasz też na PC-cie. To już lepiej, jak już chcesz mieć też konsolę, to chyba PlayStation wtedy wychodzi rozsądniej, bo masz dostęp do ekskluzywów, tak? No, ale właśnie, jeszcze nas dzielą 3 minuty od rozpoczęcia z naszej transmisji. Tak, to jest idealny moment, żebym odszedł coś wyrzucić. Tak jest. A ja wam zapowiem tymczasem małą zabawę. Na miejscu jest też m.in. LSR i poleciał z Kubą Paluszkiem, jak mi podpowiadał tutaj Kacper. Także jeżeli uda wam się go dostrzec gdzieś na widowni, jeżeli będzie tam takie szerokie ujęcie kamery na widownię tej konferencji, no to oczywiście zapraszamy do dzielenia się waszym spostrzeżeniem z nami na czacie. Zobaczymy, któremu z was się uda. W ogóle to jest też moment dobry chyba, że przywitać się z wami. Może ktoś z was ma jakieś pytania. Tak, właśnie do nas. wyciągnąłem telefon, żeby zobaczyć ewentualnie. Potem go ułożę tak, żeby łatwiej nam było czytać. Za momencik będę w stanie. Znaczy, wiesz co, ja jestem tak stary, że ja nie będę widział takich A to ja ci literek. będę czytał Ty po będziesz prostu. czytał, tak. Ja ci będę czytał, bo trochę Czytaj mi, już, wnusiu. trochę ten wzrok lepszy. Tak. Kurde, 2 minuty. Co Tak. można zrobić w 2 minuty? Co? Ja nie wiem, to się nie czemu się zacząłeś tak śmiać. Ale to tylko ciekawe, Kacper, nasi widzowie też słyszą tą transkrypcję tego, co się dzieje na ekranie? Czy tylko my? Jeszcze nie, okej, dobra, w porządku, to było zabawne. No nie wiem, możemy właśnie, tak jak mówię, pogadać z wami, także będzie za chwilę mógł poczytać, czy na czacie dzieją się jakieś ciekawe rzeczy, czy pytacie nas o coś nietypowego, albo będziecie chcieli, żebyśmy się na czymś konkretnym skupili. No właśnie, ja nie wiem, co się dzieje. Czy to Samsung cały czas wysyła wiadomość, Okej. czy po prostu mi czat tak zjeżdża, ale cały czas mi się pokazuje jako najnowsza wiadomość. Może jestem już stary, ale ostatnio te gry są takie słabe. Nie, to... Nie, czekaj. Może musisz włączyć top chat albo coś takiego. Może nie top chat, tylko czat na żywo. Mam all messages, ale coś jest dziwnego. Okej. Co do samej wiadomości tego typu, to co ja mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że trochę kwestia gustu. Może jest opinia kogoś starszego, bo wiadomo, te gry się trochę już zmieniają i podejście do nich również. Ja się nie zgodzę z tym, że ostatnio te gry są słabe, bo zwłaszcza w tym roku wyszło już do tego momentu sporo dobrych gier. Nie będę się może skupiał na aspekcie technicznym, bo z tym bywało różnie. Natomiast jeżeli chodzi o samą ideę rozgrywki i realizację, to wydaje mi się, że było w czym wybierać, a przed nami jeszcze sporo
Jesteśmy tak naprawdę na półmetku tego roku, także jeszcze Baldur's Gate trójka O przed właśnie, nami, to chyba Starfield. najbardziej czekam do Baldura. Ja też chyba na Baldura na ten moment czekam najmocniej, ale Starfield też gdzieś tam mi majaczy, bo też będziemy w ogóle dzisiaj oglądać, z tego co rozumiem, konferencję Bethesdy. Zaczynamy. Tak jest. 3, Elegancko. 2, 1. jeden. No i lecimy. Gdzie Lesar? Jeszcze go nie widzę. Rating pending to mature 17+. Okej, jakaś gra dla dorosłych. Czy każdy na czacie ma 18 lat? To jest pytanie. Title: Xbox Game Studios presents. No. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Plac... Text: Playground Games presents. Let's do it. A man with a short afro and glasses sits down. Hero. Dave. Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place. A hand picks up a sword from the forest. High cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits because they like to rough A up swordsman walks bandits, into a so town. Okej, living jakiś it up taki with the RPG, common I folk guess? Fantasy? every single night. She chugs a beer in a tavern. Two heroes meet someone who's breaking new ground with fruit, with veg on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around Takie mythical baśniowe creatures. trochę. Giant pumpkins sit in a Czy field. to jest jakiś Fable? Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here Man, to może to być- slay legendary beasts. To może być The Fable. werewolf snarls. Bo może to kopanie... Not for you. może to kopanie tego kurczaka The age of miało nas heroes naprowadzić is trochę. over. This is the Dave sits in a cozy room. This, if you will. Chyba, że rzeczywiście Dave to faktycznie jest nazwa tej gry. No zobaczymy. The swordswoman stands before a giant door. Dave stands from his chair. He cautiously approaches the tiny swordswoman. Yeah. I ona ma twarz trochę podobną do Abby z The He Last of Us towers 2. above her. Może, ale The swordswoman leaps through fire, dodges Dave's attacks on a na giant początku table, myślałem, że to jest jakaś wielka and kraina clings ze to względu it as he na... drags her away and wielką holds her dynię. before his face. Oh, To jest mała osoba. Tak, Fable. Title: Fable. Ty się chyba znasz na grach. Znaczy mnie naprowadziła przede wszystkim ta scena, gdzie kurczak został kopnięty. To jest taki She bardzo pauses, klasyczne. Then tosses it over her shoulder No as she kojarzy sits się mocno on z the Fable, tak? giant Ktokolwiek hair grał of w jedynkę, Dave's ten broken wie o robe. co chodzi. Mhm. No i to podejście do magii i tak dalej, też ta opowieść, którą snuł Dave, no wiadomo, przeczucie dla mnie troszeczkę bardziej niż wiedza, ale udało się trafić. Wstyd się przyznać, nie grałem nigdy w Fable, aczkolwiek Okej. wiem, że to ma dosyć kultowe chyba. Kultowy following. Mamy chwilowe, drobne problemy techniczne, ale No. z pewnością uda się za chwilkę zażegnać, także nie przejmujcie się i zostańcie z nami. O, i wróciliśmy. No i zobaczmy, co tym razem. Ciekawa szata graficzna. Podoba mi się taka stylizowana troszeczkę grafika i zabawa klatkarzem. W ostatnim czasie w animacjach coraz częściej się tego typu rzeczy stosuje. Jeszcze nie byłem na najnowszym Spider-Manie, ale w Kocie w butach było to zrobione fantastycznie. Co ciekawe, ja to dostrzegłem na przykład jako specjalny wybór w D4 ostatnio, O, gdzie niektóre potwory mają specjalnie klatkowane ataki, tak jakby. okej, Możesz zwrócić uwagę, bijąc się z jakimiś takimi szkieletami niektórymi. okej, to zwrócę uwagę, bo Aha. przyznam szczerze, nie zauważyłem tego. Nic. Tak się zastanawiam, co tam shaking strzelało. bones. Been a while. So. Ale tutaj już nie będę strzelał, co to jest za gierka, bo póki co nic mi nie świta. Ale Ale- znowu motyw małej I'm looking for a postaci pretty w dużym świecie. teeth like knives. Opos? No. Well, hey, how about you guys? No. Nobody. Not helpful.
Mam nadzieję, że to horror. Sneaky. No nie przypadam, ale przyznam szczerze, że jestem cały czas z myślami gdzieś tam w tym Fable, no ta zapowiedź mnie trochę kupiła. Jestem ciekawy, czy wrócą bardziej do korzeni, do tego, co reprezentowała całą jedynka, czy pozostaną przy tym, co oferowała dwójka i trójka. South of Midnight. Okej, klimatyczna gierka z ciekawą szatą graficzną i podejściem do kotkarzu. Zobaczymy. No będzie trzeba śledzić. Wyglądał ten trailer tak, no, intrygująco bym powiedział. Spodziewasz się klatkarzowego gameplayu? W gameplayu może ciężko powiedzieć, szczerze. No, możliwe, że przy gdzieś Są gry, rozmowach które korzystały z... nie kojarzę na ten moment. Chyba, że mówimy o tegorocznych premierach, gdzie klatkarz Nie. był tak różny. O tak! Gwiezdne Wojny, to rozumiem. Po czym poznałeś? Piotrze, tylko pytanie, czy to jest ten Eclipse cały, czy to jest coś innego? Okej. Chcę mieć fantastyczne zwierzęta. Mamy fantastyczne zwierzęta w domu. Ale dobra, mamy Gwiezdne Niszczyciele, mamy Stormtrooperów, czyli coś pomiędzy może 6. a 7. częścią, jeżeli chodzi o czas akcji. Bo nie spodziewam się, żeby to było gdzieś w okresie rebelii. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie wszystkie te gry i kontentu realizowanego w uniwersum Gwiezdnych Wojen skupia się właśnie na tym okresie takim pomiędzy trylogiami. A to wygląda na kolejną gierkę bez Jedi, czy nie? I'm here to Tak, bo- offer you a way out, okay? Możliwe. Może. Give me a chance. A to był przyprogramowany ten, komando droid. Risky. But if you pull this off, you'll never Czyli to może być okres your rebelii w shoulder sumie. again. O Jezu, nie, mam PTSD po walce z rankorem Jediu. Właściwie z 2 Trudniej rankorami. się od do Bogda? Dwa rankory jak najbardziej naraz tak, bo z uwagi też na niewielkie rozmiary areny. Moim zdaniem. Bogda mi nie sprawiły aż takiego problemu. Na 10 podejść zrobiłem 2 na wieżaby na raz. Może tak późno na nie poszedłeś, że już overlevelowałeś. Więc co, tam level aż tak bardzo nie wpływa. Star Wars Outlaws, okej, nie słyszałem o tej gierce. Znaczy słyszałem, że że powstają jakieś gry w uniwersum, jakieś takie RPG-owe i tak dalej, ale super. I jutro będzie ten gameplay reveal. Wow! Fable, Zobaczę, co South czat of do tej Midnight, pory na to. Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever Bond, double feature. Sarah Bond. The Xbox Game Showcase, Prezentujemy followed by a dzisiaj. deep dive Przyczepiało into do one of the most audio important deskrypcji? RPGs Tak, tylko już ever tego nie ma. made. A, okej. Starfield. To mi czat się po prostu nie Gaming aktualizuje. is the most faktycznie. powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it Spróbuję to connects us. zresetować, And it's just żebyśmy wiedzieć, incredibly and awesomely fun. ludzie piszą. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play. By partnering with the most ambitious of game creators and by unleashing the power of the gaming community. Enabling all of us to play the games we want Taka, with our PR-owa friends gadka, anywhere. co? From mobile devices to PCs to consoles. No i The to, o czym lineup wspominałem we też, have for you że today będzie is tutaj just pełen crossplay między incredible. PC-tem a These konsolami, are the więc works of to the jest very chyba największa greatest siła creative Microsoftu na teams ten from moment. around the world. We made this show for you. The largest, most super, engaged dziękuję. and globally diverse fan base jestem in zachwycony. Xbox Póki history. co, co najmniej 2 z You 3 are tytułów the heart zaprezentowanych and soul już of Xbox. jakby moją uwagę Your kupiły, passion tak? drives Bo us, zarówno and Fable, you are jak the i inspiration for the visionaries whose kolejne games we entry showcase do today. uniwersum Gwiezdnych Wojen to jest coś, From me and co all of witam the z dużym team at entuzjazmem. Xbox, Jestem ciekawy, jak thank wy you. na to patrzycie.
This next takie game is from poczucie Thunder co do tych Lotus, największych the marek. award-winning studio behind Spiritfarer, W sensie who've gone back to their nie chodzi mi combat na przykład roots o with studia, an tylko o amazing marki per co-op se. raid-focused action game Te that gry is za często uniquely wychodzą wszystkie theirs. związane ze Star Warsami, związane... All right, everybody. No ja nie mogę narzekać, It's jakby time. z uniwersum, na którym się wychowywałem i jakby tak długo, jeżeli to są gry jakościowe, czemu miałbym A nie masz narzekać, jakiegoś takiego wewnętrznego poczucia, że chciałbyś grę, nad którą pracowali 5 lat? Ale oni pracowali nad Survivorem chyba 3 albo 4 lata, także jakby to różne studia robią, tak? Więc to, że do tego samego uniwersum to wiele nie znaczy, nie? A ten Outlaw też nie wygląda na gierkę, którą spleci 2 lata. Będziemy wiedzieli jutro, tak? No tak, to Okej, prawda. Aczkolwiek też mam wrażenie, że Disney nie pozwoli bardzo pilnując tego, żeby gry, które wychodzą w uniwersum na ten moment, no żeby były jakościowe po prostu. Ej, bardzo podobna animacja śmierci do Hadesa, moje pierwsze skojarzenie. Ten Hades też był moim pierwszym skojarzeniem, mimo że nie Tak? grałem. Okej. I też bardzo w podobnym klimacie gierkę prezentowano w czwartek na tym pokazie od Summer Game Fest. 33 player co-op. Okej. To Ambitnie. już trochę tak niemalże mowa o multi po prostu. Ale ciekawe czemu akurat 33, nie? Zmierz się z gniewem bogów. Mamy natchniony bardzo trailer. Ale klimatyczna, fajna muzyka, oprawa wizualna też przyjemna. No, jaki tytuł? Kółko. To jest tytuł? Nie, wiem. Okej. A, i masz odpowiedź. 33 Tak, nieśmiertelnych. masz odpowiedź na swoje Ej, pytanie. fajny tytuł. Wymyślić tytuł, którego jeszcze nie było, to coraz większe wyzwanie w sumie. A jakbyś nazwał sequel? 34 nieśmiertelnych. Słuchaj, nie nazywaj się panem, jeśli nie grałeś w poprzednie 32 części. Payday, trójka? Tak jest, Payday trójka. Everybody hit the floor! No jestem ciekawy, czy będzie jakieś odświeżenie formuły rozgrywki, czy po prostu tylko nowe mapy i odświeżona szata graficzna. Choć przyznam szczerze, że przynajmniej na tym trailerze to grafika nie jest jakaś szalowana. Znaczy pewnie trochę pamięć płatami figle, nie? Ale mam wrażenie, że to nie wygląda dużo lepiej niż dwójka. Nie grałem w trójkę, Okay. natomiast no jest taka Rozdałem mocno za darmo. stylizowana, nie? Rozdałem za darmo chyba na EGS. Okej. Znaczy dwójka była trochę bardziej szła w realizm, tutaj rzeczywiście trochę taka komiksowość weszła. Przynajmniej wstępnie, bo tutaj już widzimy, że trochę że jest bardziej szaroburo i poważnie. Niż sam przynajmniej. Okej, jakieś nowe gadżety. O Boże, nie, ci... charakterystycznym dźwiękiem. Zapomniałem jak oni się nazywali, bo ja w Payday grałem bardzo dawno temu, ale... Grubasy też, no, były problemy. Wiesz co mi się kojarzy głównie Payday? Więc mają promocję z Enter the Gungeon i możesz w Gungeonie mieć ich itemki. Dlatego tym jesteś dzisiaj ekspertem z Payday. World premiere. O, premiera światowa. Let's go. Persona nowa? Możliwe, ja w ogóle nie jestem personalny. No, ja lubiłem, podobała mi się 5. Okej. O, to jest właśnie od Atlusa. No i proszę, też jest ekspertem. Czyżby Michał wiedział, co robił, kiedy nas przydzieli do dzisiaj? To jest nowa Persona. Wiesz co jest najlepsze w Personie? Nie. Że nawet jak grać ci się nie spodoba, to soundtracki są fajne. Okej. Możesz potem sobie... Ale takie spostrzeżenie, że w ostatnim czasie te wszystkie trailery mocno stawiają na jakieś takie rapsy w trailerach. O! Nie wiem, czemu skąd się to bierze.
Czasami jest to bardziej, czasami mniej trafione, ale jest taka tendencja, mam wrażenie. Albo kontrowersyjna była, teraz w ogóle Persona 3 to była jakiś reboot, a do tego, co powiedziałeś, to teraz była taka minimalna kontrowersja wśród społeczności też, chociażby Diablo. Nie wiem, czy widziałeś reklamę. A, tak, mówisz o Megan Fox? Nawet nie o to mi chodzi, Okej. ale taka reklama, która wszystkim wyskakiwała też takim bardzo popową muzyką. Okej. Co jest może nieoczekiwane, że Obsidian, czy to jest co Awał? Wybaczę ci przerwę. Co to jest? Wydaje mi się, że to może być Awał, czy jakkolwiek się to czyta, ale to był taki RPG, którego zapowiadali już dawno temu i potem do tego momentu było bardzo cicho na jego temat. Ale może się mylę. I wydaje mi się, że to miało być od Obsidianu właśnie. Zaraz się przekonamy. Też wygląda to trochę bardziej kolorowo niż ten oryginalny trailer. Skyrim 2. Sparta. Super. O, tak, to musi być Avowed, bo pamiętam, że właśnie tak magię mi się bardzo podobało to, jak oni przedstawili czarowanie w tamtym trailerze. Widzę, że dalej utrzyma jeden taki klimat taki, no... Trochę zbyt okrągło, zbyt kolorowo jak na mój gust. Wolałbym trochę bardziej stonowaną tą grafikę. Forge. A nie, dobra, już myślałem, że to jest tu. Forger Destiny. Zgaduję? What are you gonna do with it? No, dajcie tylko. Nie no, kurde, ale nie, ja kupuję ten klimacik. Maski, kaptura. Jest, Avowed. Maski, kaptura, miecza i książki. To właśnie mnie to kupuje, ale może dlatego, bo wzbudza we mnie taką nostalgię do... był ten Heroes, gra Heroesowa, First Person, jak to się nazywało? Dark Messiah. Dark Messiah. Dark Messiah. Tak, to była taka gra, którą ogrywałem w kółko w dzieciństwie i to trochę... Okej. To dla ciebie. Tak! Ale co oni chcą zrobić? Jakieś z Gwiezdnymi Wojnami? Jakiś crossover? O co tutaj chodzi? Bo wspominałem o Socie, ale nie spodziewałem się, żeby na tej konfie mieli coś pokazać. Nowy region! LOL! Ja nie grałem w Monkey Island, ale no, ej, dobry pomysł. Czy nowy Telltale do Sea of Thieves, inspirowany Monkey Island, bo poprzedni dotyczył Piratów z Karaibów oczywiście. Czym jest to Tale? Telltale to są takie serie przygód, quest, takich dużo mocniej, z dużo większym naciskiem na fabułę, że masz jakiś tam voice acting, jakąś konkretną narrację, bo Sea of Thieves samo sobie jest takim sandboxem totalnym i tam tego zwykle nie ma, nie? I zgaduję, że to jest protagonista Monkey Island oryginalny, tylko że stary już. The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, what do we have here? Zapomniałem, że LucasArts odpowiadał za Monkey Island. Things may be very different from the Sea of Thieves you know. Title drop. A, motyw przewodni Sota. Super! Wow! I to całkiem niedługo. Jesteś podekscytowany jako... Wiesz co, gracze? i tak i nie, bo z jednej strony ten cały dodatek związany, darmowy oczywiście, z Piratami z Karaibów, to był taki Disneylandowy Luna Park, on był taki trochę bardzo on rails, nie robił aż takiego wrażenia. Oryginalny Telltale
dotyczący Shroudbreakera, czy tam właściwie Shores of Gold konkretnie, był dużo ciekawszy. Jestem ciekawy, czy tutaj to będzie jakieś coś pomiędzy, czy to znowu to będzie tak bardziej w kierunku już poprzedniego, czyli tego z Piratów z Karaibów. Jeżeli to będzie jak ten poprzedni, no tak słabo. To już mniejsza ekscytacja, ale wiesz, zawsze nowy content, z tego co widzę nowy obszar, którego w grze jeszcze nie było, więc to jest na pewno plus. No i gierka, o której nic wam niestety nie powiem, bo zupełnie jej nie kojarzę i nie jest w moim stylu. To ja ci powiem, to jest gość idzie do helikoptera, leci. Wybaczcie, zaraz znowu wyłączyłem transkrypcję. No właśnie. Żółty ambulans i wyprowadzony na noszach poszkodowany. Okej, czyli to jest jakaś... aha, że po prostu awiacja, tak? Ta ratownicza, czy... okej. To może seria symulator... Chociaż... Nie. Po prostu jakiś Symulator awiacji. symulator awiacji, ale w różnych wydaniach. Jakiś tam Naprawdę. inżynieryjny, ratowniczy, Agrokultura. agrokulturalny, no. To jest dodatek do Flighta? A, okej. Żełcie taka... Nawet jest... Nie widziałeś? Deep Charter Service? A, okej. No, czyli tam jakiś taki... GTA RP odchodzi do piachu. Teraz będziemy roleplayować. Piachu. Teraz będziemy roleplayować służbę celniczą w Aerial Simulatorze. Trafił. Nie. A co powiedziałeś? Nowy. Okej, pustynia. Człowiek na pustyni. Aha, jakiś dodatek związany ze Star Citizenem? Związany z Dunes. Duna, o Boże, tak! Jak to się nazywało? Tak, bo to chyba wygląda jak... Tak. To jak się to nazywało? Kurde, nawet niedawno, rok temu czytałem Dune. No, jakieś coś tam top ten. Tak. Ktoś z czatu będzie wiedział, czekaj. Tak jest, mamy najlepszy czat na Mamy świecie. mądrzejszych ludzi na czacie. A dużo osób pisało Dune, ale nie wiem, czy jak się nazywał helikopter z Dune. Long Live the Fighters. Dune. Flight Simulator. Super. A, bo mam wyjść niedługo druga część do kin. Hugocopter napisał ktoś, ale myślę, że to nie były Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Theory, where we have Senua's just Saga, wrapped our okej. shoots for Senua's Senua's Saga Hellblade 2. Hellblade to When była we dobra, first showed fajna, gameplay klimatyczna for gra, ja Hellblade nigdy 2, nie it wszedłem, was a ale look at some of the game's mój serdeczny cinematic and kolega immersive Michała action, właśnie Kudliński where grał Senua i faced bardzo off against polecał. a gigantic troll on the Że warto Icelandic się zapoznać, coastline. bo faktycznie ona i wizualnie robiła wrażenie i... Czekaj, to co jest? Today, we're Senua's taking a Hellblade, a deep into właściwie Senua's story, druga her odsłona personal pewnie quest, sagi. her unique Tam gdzieś perspective tam on the tutaj world, widać and the Senua's Saga, intimate journey that Hellblade awaits dwójka. you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Myślę, że będziemy troszeczkę mniej przy tym trailerze mówili, żebyście się też mogli tak wchłonąć troszeczkę tego klimaciku. Hellblade'a dwójki. Following the threads of her mind. She's here to find them. The ones who hide. She needs their help with a promise. A question. But it's never so simple, is it? Wisdom has a price. Czyli bohaterka już trochę starsza. Miał parę lat względem poprzedniczki, z tego co rozumiem. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there, that pool. I can feel them. Feel them everywhere. The lost ones. They are watching
Teraz powinno być mnie troszeczkę lepiej słychać. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it? Chociaż to może być cutscena, to ale była trochę za in-game'owa. ładnie na jakże- gameplay. Nie, czemu? Gierki wyglądają, no, potrafią tak wyglądać. I'm here. Z DLSS-em trójką i ray tracingiem tym nowym. Are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. Ten efekt, że słyszymy myśli bohaterki cały czas gdzieś tam w tle, to jest super zabieg. Bardzo fajnie są zrealizowane w Senue. Senue? What do you want me to do? Lost souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? Nie chcę tutaj nikogo wprowadzić w błąd, ale jedynka mniej więcej chyba polegała na tym, że Senua gdzieś tam do jakiegoś tego nordyckiego piekła chciała zejść, żeby uratować duszę swojego męża, czy coś takiego, ale może to już gdzieś tam mi pamięć spotała figla i to polegało na czymś zupełnie innym. Your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief. All the rage. All the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved. No, fajny, klimatyczny trailer. No, wygląda na coś... Ty grałeś w jedynkę, tak? Nie grałem w jedynkę, Okej. mój dobry kolega grał, wiesz? Wygląda na mocno narracyjnie. Tak, to jest produkcja. taka gra akcji, taka w stylu God of War'a, tylko bardziej stawiająca właśnie na ten klimat, na doświadczanie. Z Yakuza? Dobrze Dużo mówię? osób się frustruje, że nie dają dat żadnych, tylko... Ja się nie dziwię. Rok. Dawanie konkretnego dnia i miesiąca nie jest dobrą praktyką, kiedy jeszcze nie masz pewności, że gra będzie gotowa na wtedy i wtedy. Myślę, że to, że podają rok, to i tak jest dużo. Oczywiście. Oh my god! A stranger! なんだよどうかしたか Oh, turns up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのかははどうなってんだこりゃ Ja nie grałem w żadną poprzednią Yakuzę, więc nie mam żadnych tutaj odczuć ani przemyśleń. I to tak ledwo tak naprawdę rozpoznałem po bohaterze głównym, co to za gierka. Okej, Bethesda. A, jakiś To dodatek będzie do jakiś 70... Nie, dodatek do 76.
Appalachia. What a sight! A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic blight. The fruit of years of Zobaczymy, o czym and konkretnie. determined reclamation and 15 million dwellers worth of keen Długą drogę chyba imagination 70 from the przeszła, heart of 76 West Virginia przeszła. to Oj, the tak. depths of the pit. To jest jednocześnie najlepszy i najgorszy Fallout No ever. matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia Jest where the to good Fallout, times którym jest never najwięcej do end. zrobienia, ale on jest There are najmniej relics Falloutowy to z Falloutu, uncover jakby ten from a klimat, time nie wiem, no before the kurde, war, along with loads of ma friendly mnóstwo folks świetnych to defeat elementów i enemies jednocześnie ma mnóstwo galore. bardzo Our złych world is elementów. always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to new Najgorsze jest to, że całe te siły przerobowe, które władowują w 76 jakby poszły w Fallouta 5. Kurde, mogliby się dostać naprawdę fajnego Fallouta. To, co zrobili z pancerzami wspomaganymi w 4, było fantastyczne i gdyby tylko tam bardziej się trzymali oryginalnego lore'u, jeżeli chodzi o power armory i nie było tak, że się je znajduje na każdym kroku, to już byłoby super. Wiadomo, jakby do tego jeszcze dołożyli dobrą, actually dobrą fabułę i ciekawsze dialogi. Mhm. Answer the call of Ball 76. Play it now with Xbox Game Pass. Atlantic City, okej. World I premiera przed nami, jakaś kolejna. Okej. Co to może być? Kapką, okej, to ja nie będę wiedział prawdopodobnie. Jakaś bijatyka się zapowiada. No, myślisz, że po takich wizualiach? Znaczy, czy zgaduję, że mówisz po samym Capcomie, ale... Znaczy, jak zobaczyłem tą poprzednią scenę z... myślałem, że to wygląda trochę jak arena. A, rozumiem. Ale... Mogłeś mieć rację. Tak. Ładnie, dalekowschodnio, kolorowo. Nie dla mnie. Okej, a to może nie będzie taki typowy... Chyba to nie będzie taki typowy Fighter. brawl, no. No. Creepy bardzo. No, bardzo estetycznie wygląda tego. Wow. Ta walka mieczem mi trochę przypomina estetykę Demon Slayera, nie wiem, czy oglądałeś. Nie. To jest jakiś anime? Tak. Nie oglądałem. Jak to się nazywało? Path of the Goddess? Wiesz co, umknęło mi, jak mam być szczery. Okej. O, ktoś nawet napisał Demon Slayer. To, czyli chyba podobne General skojarzenie. Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its A jeżeli to iconic jest jakaś brands. wyścigówka, to ja od Chevrolet razu pasuję, w and sensie Cadillac. nie będę nic wiedział na ten temat. Nie lubię gier wyścigowych. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit Jakby było to a ściganie whole new konno. level with its To by było thunderous V8 Pewnie and jakby, hybrid power. Jakbyś miał wybrać? to już The ciekawsze byłoby legendary wyścigi Corvette konne. has been Okay. a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette Ale jak już chcę E-Ray pojeździć na koniku, to ja sobie continues odpalę that RDR tradition. 2 w końcu. General Motors is proud to usher in a new era of competition. Ale hej, no with the z innovators pewnością behind jest the no to new rynek zbytu, Forza skoro Motorsport. ciągle powstają nowe gry o tematyce wyścigowej. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R
and the Corvette E-Ray to the home of competition. Super, pewnie jak ktoś się interesuje, to jest teraz mega podjarany tym. Co? O co chodzi? No zgadzam się. Jakby... I'm happy that happened or sorry that happened. Zbawiło mnie właśnie to, w jaki sposób to powiedziałeś. No, ale rozumiem. Coś otwiera się pan, bo będzie tak. Pewnie tak jest, jakby gdzieś tam na świecie ktoś z tego tytułu właśnie się mega ucieszył. Tak samo jak ja zobaczyłem czwartkowej, no, tak realnie dzisiaj zobaczyłem, ale z czwartkowej konferencji zapowiedź tego Space Marina 2. Kółko jest. Co? Tak, też tego nie rozumiem. Forza Motorsport. Okej. Ale tutaj mamy datę pełną. 10 październik. I oczywiście dostępna od dnia premiery na Game Passie. Bethesda. Okej, co tym razem? Pani ciociu Beth. Okej, Elder Scrolls Online. Tak. Myślisz? Tak. Po tylu latach? W końcu? A nie Elder Scrolls Online? Tak. Okej. No, teraz przedstawiają te kolejne dodatki, które miały miejsce. Tam jeden z Dagonem, Elsewhere, Morrowind. Tak, w mojej głowie wiem co powiedziałeś, ale zarejestrowałem jako szóstkę tak i już się myślałem. zdziwiłem. Co? Nie, to nigdy nie powstanie. Nie, powstanie, ale... Okej, co oni chcą nam tutaj przekazać, bo najnowszy dodatek chcą nam wprowadzić tą nową klasę postaci, tak? Więc co oni chcą powiedzieć tutaj, teraz? Skupię się na Hermeusie może? Bo to on jest narratorem tutaj. Okej, wróciliśmy to w Bandefel. Pewnie jakieś rozszerzenie, że jakiś nowy raj czy coś takiego, tak zgaduję, bo nie śledzę SO za bardzo, niestety. Ale rozpoznajesz lokację, to... No tak, bo same Elder Scrollsami jako świat się interesuje, nie? Tutaj te grzyby są dosyć charakterystyczne dla ojczyzny mrocznych elfów. Necrom, okej, no. Shadow, cień nad Morrowind, no, okej. Czyli znowu wracamy do Morrowind. Czy ten dodatek też będzie można grać w 15 minut? Pewnie nie, bo to MMO, ale co to jest, Overwatch 2? Jakby to już jest stracona pozycja moim zdaniem, nie wiem co nie chcą tutaj nam zaserwować, ale... To tryb PvE jednak? Null sector. Maybe we can save the city. Coming through. Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. Już nie. So we fly up there, smash through anything that gets in our way. No okej, no jakiś taki tam tryb pseudo PvE, ale... interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Flashpoint, jakiś nowy tryb gry.
remaster? Czy jakiś taki... Okej, event koopowy, jak to na Halloween i tak dalej też takie, które były nawet w jedynce, więc... Znaczy, bądźmy szczerzy, mam wrażenie, że Overwatch hashtag nikogo już w dzisiejszych czasach. Blizzard po prostu trochę przespał. Może nie, że przespał, dali ciała po prostu z tą dwójką i nie wiem, czy to jest do uratowania już na ten moment. Obiecali zbyt dużo. Obiecali zbyt dużo, dostarczyli zbyt mało. No generalnie bardzo sobie reputacyjnie to uprzyli. Engaging. Watch this. I saw that. Not bad. Wow, nowy starter pack. Rozumiem, że że jak kupisz Ultimate Pass, to tego dostajesz za free. Kolejna premiera, to w grze może coś fajnego. Znowu Atlus. O, to kolejna persona. Tak? Tak. Okej. To wygląda na... Znaczy to jest coś z piątki. W sensie bohaterowie z piątki. Okay. So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happen to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force you can rely on. Wydaje mi się. You should be grateful to have been made my subjects, but you're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. Persona Somewhere Tactic. deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah, let's show them what we got. Persona Tactica, dosłownie. Super. Co, nie kupujesz? Nie. Myślę, że tak długo, jak też będzie Ale opcja... cieszę się, że jesteś z ciebie taka wykwalifikowana persona, żeby rozpoznać. O, dziękuję. Nie, myślę, że tak długo, jak będą też mechaniki randkowania i tym podobne, to ludzie będą zadowoleni. Okay. Czy to jest Starfield? Już? To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy w takim klimacie i od Bethesdy. Gwiazdopole. Tak. Starfield. Muzyczka zdradziła już maksymalnie. Od twórców Skyrima i Fallouta 4. Co, 25 lat robili to uniwersum? Tak, było napisane. Tad Howard! Pewnie dodał tam 20, nie? ...25 razy detal! To jest nawiązanie? 16 times the detail. Jedna z jego słynnych wystąpień. Part of our family. Nie no, fajnie. To jest klimacik, który kupuję, na pewno zagram. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. Ładnie to wyglądało. To wygląda dobrze. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. Okej. Fajnie, podoba mi się walka w zwarciu. Kurde, no trochę to wygląda jak coś, czym powinno być Mass Effect Andromeda na premierę. Pokazali te urywki gameplayowe. No. Nie wiem czemu, ale nie mogę się pozbyć w głowie
porównań cyberpunkowych. A, pewnie te neony i te ujęcia z miasta ci się tak skojarzyły. Może. Kurde, no dobrze to wygląda, no i nawet klatkarz nie spadł w trakcie trailera, także... W tym roku. Tak jest, 6 września. To już całkiem niedługo. Nie wiem, czy to moja wyobraźnia, ale poczułem popcorn. Albo się klimatyzacja pali, nie. Tak, ale pasowałoby do takiego oglądania. To prawda. Okej, co to jest? Tego nie rozpoznam. Co to za bobo? Napisał, mamy Zeldę w domu. Słuszne skojarzenie. Okej. Don't, tylko że drugie don't odwrócone. Fajna nazwa studia. Ale to już jest in-game footage, okej. No, jakiś taki adventure. Mój stary był fanatykiem wspinaczki. The game. Szczerze wygląda jak przyjemna platforma. Tak. No wygląda całkiem urokliwie i tak chillowo, więc... W sam raz do zagrania w Game Passie, tak mi się wydaje. Jasant? Należy czytać chyba? No spoko, fajne. World premiere. Światowa premiera, po raz kolejny. Ładna woda. Secret Mode. Niestety studio mi niewiele mówi. Może to będzie się okaże, że to wstyd. Moje pierwsze skojarzenie to pierwszy Alien, tylko że na statku. Still Wakes the Deep. Okej, jakiś horror nie dla mnie gra. Ja nie lubię horrorów. Ale wygląda dobrze, no. Jakby wyglądać jak ktoś gra. Ja nawet za tym nie przypadam. Nie wiem. Wolę Diablo. Nie było za straszne dla ciebie? Nie chodzi o to, że gra jest straszna, tylko nie ten typ rozrywki mnie nie jara, nie czerpię z niego przyjemności, nie? Jak chcieliście kiedyś biegać w polarze, czy tam w jakiejś takiej puchatej kurtce, no to gra dla was. Znaczy nie, no, ta graficzna jest dosyć ciekawa. Aha, i widzę, że to są jakby różne
eksperymenty z różną formą rozgrywki, tak. Tak. Dungeons of Hinterberg. W porządku. Hi. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand Coś jest z jego in the głosem upcoming dziwnego, nie? expansion for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission On brzmi and jakby miał coś introduces Idris gębie. Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself, and so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. Let's go. Xbox X and S. There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. Idris Elba. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Muszę skończyć Cyberpunka grać w końcu. Skończyć? Skończyć, tak, bo jakby zacząłem i nie skończyłem, jestem gdzieś w 1/3 może. Is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! Z tego co rozumiem, ten dodatek trzeba ograć po skończeniu głównej fabuły. Chyba tam. Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. The situation's changed. I need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on. Got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything, and do it soon, I'll die. Wygląda dobrze. 26 września. No. Widziałeś, jak się zmieniła cyferka na koniec? Z 4 na 3. Tak. Taki bait. Nie, powiem ci, że należę do tych osób, które skończyły od razu po wyjściu Cyberpunka. I nawet pomimo tego, że był bug na bugu i przez całe moje przechodzenie gry siurak mojej postaci przechodził jej przez spodnie. Tak, był taki bug. To i tak Postawiłeś sobie największego, prawda? Kompensacja mocno. Ale i tak się grało świetnie. Historia była świetna. Jestem bardzo ciekawy. W ogóle nie spodziewałem się, że to już w tym roku. Jakoś tak odłożyłem w pamięci to, że to wychodzi i... Też wiem, po co, jakby dla kogo ta opcja w kreatorze postaci była. Ale nie spodziewałem się, tworząc, że on będzie cały czas... Ja nie oceniam, Piotrze, ja nie oceniam. Ważne, że się bardzo dobrze bawiłeś. No jasne, że tak.
No, kolejny gatunek, który nie jest wycelowany we mnie, ale mam nadzieję, że ci z was, którzy się bawią właśnie w tego typu tajkuny, to są zachwyceni tą zapowiedzią. Może będzie kolejny odcinek pana Mateusza. No, jakby pan Mateusz był serią. No ciekawe, kiedy sequel wyjdzie. Prequelem był ojciec Mateusz, tak? To prequelem będzie syn Mateusz? Okej, City Skylines 2. Let's go. Mateusz Universe. World premiere. Muszę przyznać, że ta konferencja chyba jest trochę ciekawsza. Kolejny Atlas, co jest? Niż to, co do tej pory to, co było na Summer Game Festie, ale może to jest moje prywatne odczucie. Będziesz ekspertem? Nie no, ja nie jestem ekspertem od Persony, bo grałem tylko w 5. Okej. Ale... 汝定めを課せられし子よ憂いを抱える旅人よこいつが俺の凱旋者だ果たして誰が次の王か Tego jestem ciekawy. 己自身に命じなさい内なる英雄の Od 姿に twórców 変わり Persony 2, 3 i 4. Persona 5! A co z jedynką? 僕のいる世界の出来事は君にとっては絵空の子まさか人間この国は今有史以来の危機にさらされているどうやら面白い力を To 手に musi した być ようだ szokujące, że piątka na przykład nam szóstkę robią twórcy piątki, czwórki i trójki. これこそ人間の真実だ 道は二つ Tego nikt się nie spodziewa. またあったねやはり君は興味深い今こそあんた自身がそうなる番よ正義かどうかじゃない誰もが恐れと不安に負けそうで理想を貫け何が正しいのかわからない全ての始まりはあなたの持つ小説幻想はただの絵空事なんかじゃない A, widzisz. Dobra, czyli to nie jest To nie któraś jest w tam ogóle Persona, więc Persona. okej. Czyli warto było wspomnieć od twórców, kogo to jest. Tak. Ale no, widziałem bardzo dużo lobbying, że tak powiem, w jakieś tam UI, które gdzieś pokazywali i tak dalej. tak, no Ale wiadomo. Atlus zrobi bardzo mocno stylizowane gry, tak w 1000% znaczenia tego słowa. Jakbyś zobaczył, jak wyglądają niektóre. Okej. Nie grałem w Banner Saga niestety, ale podobały mi się te chmurki. Humanity's cities have fallen. Ładne. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world to find the origins of this evil. And bring hope back to our people. Koop! To jest dobrą informacją, bo brakuje mi w ostatnim czasie jakichś fajnych koopów. I wygląda to ciekawie. Cały czas zmieniający się świat. Okej. Walczymy z kurasami. A kiedy czy możemy do nich dołączyć? To jest pytanie. Urodzony w wieży. To chyba Jon Snow. No, nie no, wygląda to spoko, jak już odstawiając żarty na bok. Wydaje mi się, że to jest coś, czemu można się przyjrzeć, zwłaszcza jak się szuka jakieś takie gierki do grania w koopie gdzieś tam ze znajomymi. Tak, ja czasem sobie, jak są jakieś nowe tytuły, to porównuję sobie do czegoś w głowie i tutaj trochę wzbudziło we mnie chęć pogrania w Traina ze znajomymi. Okej. Ciekawe skojarzenie, ale myślę, że całkiem słuszne.
Chyba Bioshock. This city is a miracle of progress. Ja nie grałem żadnego Bioshocka, ale Finely tuned, to już moje pierwsze skojarzenie i mam wrażenie, że prawidłowe. Jak chwila w Infinita. Okej. To było ciekawe doświadczenie, ale tylko parę godzin grałem. Zrobiło na mnie dobre wrażenie, co but it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule, if you alter our past, if you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. No kurczę, kolejny raz mi się pojawia na radarze coś, co sprawia, że mi przypomina, że powinienem się tą serią zainteresować w końcu i ją ograć. Mam wrażenie, że dużo straciłem. Bo robi to wrażenie, ładnie to wygląda. Wyglądało, jakby miał jakąś broń, która, nie wiem, cofa obiekt w czasie czy coś? Clockwork Revolution. Okej. Czy to nie jest Coming in Due Time? To nie jest ten Bioshock, ale no skojarzenie mam wrażenie, że nie jest przypadkowe. Thank you all for joining us. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Możesz mi zaufać. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. No to In Avowed addition będzie to duży tytuł. Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, Czyli players can look 2024 forward się to zapowiada Elder dobrze. Scrolls Online Necrom and Ale Sea of Thieves Monkey Island. kilka ciekawych tytułów As też we się look pojawi to właśnie już holidays, za parę we will miesięcy launch dosłownie. Starfield No i and ten Forza Starfield to Motorsport, największa petarda, both nie licząc built for Baldura. Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive, in No collaboration dobra, with czyli to jest ten Lucasfilm RPG, Games. którym 33 Ubisoft gdzieś tam się Immortals odgraża, from że oni Thunder robią Lotus, RPG Kunitsugami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor ReFantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if Czyli you jak choose to stawiają play on gracze i Xbox, twórców na pierwszym miejscu, to PC, też na drugim. or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. Oni sami. Są When it comes to our consoles, altruistami. we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Xbox Series S FAT. Back in Black? Okej, Series S Black. Uniesie więcej. Bardziej się nagrzewa na słońcu. Też, ale no... storage. Nie grajcie na dworze.
349 dolców. I to 1 września już. And now for the one more thing you've all been waiting for. No. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. No i wreszcie sit zaczyna tight się and miękko. enjoy Starfield Direct. Także rozpoczynamy Starfield Direct, czyli taki deep dive no, Starfielda tytułowego. Dowiemy się więcej na temat samej gry. Ja mam nadzieję, że powiedzą trochę więcej, to jeszcze za niecałe 10 sekund. Dowiemy się więcej na temat rozwoju postaci, na temat tego, co mamy rozumieć poprzez te setki światów do zwiedzenia, czy to będą jakieś proceduralnie generowane, te światy, czy one będą faktycznie ręcznie robione. No zobaczymy. Jestem ciekawy po prostu, jak dużo nam zdradzą na temat tej gry, która ma mieć premierę już naprawdę niedługo. Najdłużej dostępny na świecie, 25 lat. Specjalnie. Hey everyone, thank you so Yes, much the for on! joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Tak, zobaczmy, Todzie. Zobaczmy, co udało nam się wyrobić przez 25 lat. Starfield is our first new universe in over 25 years. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling. Widzisz te góry, możesz tam wejść. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. Tak, pozycja gamera, no. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. Teraz nie tylko w góry, teraz możesz również wylądować na tym księżycu. Widzisz ten księżyc, możesz tam wejść. Real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. To masz ciemność. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. Super, to jest dla mnie bardzo ważna informacja. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Czyli mamy takie No Man's Skies vibes. Tak. To takie trochę stacje sezonowe z kolei. No, skojarzy się przede wszystkim z Falloutem, rzecz jasna. I muzyka go do Ja się zastanawiałem, jak wystrzelił magazynek w tego chłopa, jak odleciał do góry. To był kwestia skafandra, czy taki dziwny random. Nie musiałbym to zobaczyć jeszcze raz.
This is pewnie the hub kwestia for skafandra. everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Czyli co, będzie jak w Falloutie 4, że musisz tam ileś set imion, czy tam nazwisk, które Our mission was to pisać, one będą convey mówione. the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously, the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. Ładny jest ten, no. Ładny jest ten silnik. Znaczy no, ten przeskok, no. I co, mamy kontrolę nad tym? Lecimy sobie ręcznie? Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. A nie, są ekraniki niestety. Czyli to nie jest tak, że sobie ręcznie lądujemy gdzieś. Czy to byłoby w ogóle możliwe? As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. Gameplay design, It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's ostatnio wyszło, że każde miasto praktycznie w New Worldzie to jest to samo where your adventure with Constellation begins. Jeżeli nałożysz na siebie, to... Tak. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table artefakt, który będzie napędzał fabułę. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled system. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter,
a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise Zobaczyć, jak on w tym kapeluszu kowbojskim lata w kosmosie. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The settled systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Alieny. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Cydonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Skoro na Marsie będziemy mogli wylądować. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. I są rewolwery. Nice. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Breaking Bad w kosmosie, hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Mógłbyś to wyłączyć, bo takiego? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore. But these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. Mróz, to prawda. Powinien właśnie mieć zliczone. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the face of a brave runner here to Chociaż same challenge the Red postaci Mile. nie robią wrażenia, jak mam być szczery. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. Ale dziwnie ten statek zleciał. Tak sztywno jakoś. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. Tak ambitną, I'm the type of person who spends że na hours in pewno character creation. nie And I think people are kupowałbym jej going to przed be really zobaczeniem excited when they jej see w all of the praktyce. improvements we've made. Wiesz co próbuję powiedzieć? Ale Bethesda zawsze wydawała środki na start, w sensie, że to należało fiksować potem i gracze to robili. Ale faktem potem dostosowują też od razu narzędzia moderskie i że jeszcze nie powstała gra od Bethesdy, której się nie dało potem ograć. To jest taki miecz obosieczny troszkę. Tak, ale wydaje mi się, że na premierę bardzo ostrożnie. Come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Okej, mamy kreator postaci. You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. O. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before.
podobno do It's ciebie. also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. Czyli to jest trochę taki combo, taka mieszanka kreatora postaci z Falloutów i z Elder Scrollsów. O Boże, nie! Oni... O Boże, nie! To jest tego nawiązanie do takiego psychofana z Obliviona. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go! To jest nawet ten sam aktor głosowy. We'll let you discover that on your own. Taki oczko puszczone wobec fanów gier Bethesdy. Pewnie jedno z wielu. Once you've built the perfect character, koniec końców ma być bardziej singlowa? Znaczy we took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Okay. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Czyli system trochę Skyrimowy, znaczy Elder Scrollsowy, że robisz coś, to challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack, out of the gate, I'm boost packing everywhere. Okay. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. Kurde, koleś zrobił kosmicznego Mike'a Tysona. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie, and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, Mam I'll nadzieję, że issue you będzie się an dało access przejść card. grę. Nie zabijając nikogo. Nie byłbym zdziwiony, żeby chcieli... Też nie, myślę, że ciężko będzie. Chyba nie uwzględniałem takiej możliwości, tak coś czuję. Czy w każdym Falloutie się dało? I like blowing stuff up. Chyba nie. Trójkę na pewno się nie dało przejść, nie zabijając nikogo. Chyba, że się glitchuje, bo wiesz, to jest takie bieganie, żeby twój NPC coś zabił, nie? Ale... Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures.
Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. Czyli pewnie to będzie tak, że jak zbliżysz się wystarczająco do planety, to ci nadjeździe ten menu i ci masz wybrać sobie miejsce lądowania na planecie. It's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. Tak, I'm sure you can find something you chwali like. się tym, że możesz Customize and upgrade that dosłownie ship. konstruować własne statki. Trochę tutaj zainspirowali się, mam wrażenie, tym Starbase'em. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. Okay. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Czy wszystko jest Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Taki wow, no okej. Coś czuję, że Star Citizen opóźni się o kolejne 10 lat, bo Chris Roberts stwierdził, widzicie to? Teraz musimy dać graczom możliwość budowania własnych statków. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. Chciałbym zrobić... And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ja bym chciał sobie zrobić statek w stylu tego statku Boba Fetta. Mi się ten dziobak podoba. Szczerze. The frontier is fueled and ready, Captain. Dziobaki są niesamowite. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me?
you'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. Czy jest ograniczona ilość leveli, którą możesz zdobyć w tej grze? Czy może być tak, że możesz do wszystkim zajebić? Avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Okay. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Ja wiem co się będzie działo w pierwsze 2 tygodnie po premierze gry. Co? Nagrania ludzi, którzy latają Shrekiem. I bez modów. To prawda. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship. Latający Thomas the Engine. Jak zrobili faktycznie te customowe statki, bardzo dziwne, to mogli je pokazać teraz właśnie, jak wyglądają w praktyce. And you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. Wow. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. Okay. You should always be on your toes because you're not alone out there. Ładny efekt. Czemu w pierwszej kolejności to brzmi jak taki trochę niepotrzebny micromanagement? Że co, że zaczyna się walka i przekładasz punkty? Bardziej chodzi o taką imersję, że masz kontrolę nad statkiem, nie? Jakby inne Space Simy też to robią. Okej. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Okej. Super. I co wtedy? Co można przejąć? Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. O, okej. Empty your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make No Man's Sky, tylko on the way to your next adventure. z bardziej RPG-owym podejściem Like i these trochę massive poważniejszym star klimatem. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock Koleś with a chyba widzi gigantic dziwnego battleship Barbera. like the UC Vigilance. To była broda? Nie, to był tatuaż, ale Też to był był żart. tatuaż. Naprawdę był tatuaż. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. Można When być I'm piratem. playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board Czemu ships. mam I'm like, this wrażenie, is że now mine. ludzie, którzy to I tworzyli, steal grali all w the Faster Than sandwiches Light dużo. and put them, in my cargo hold that I have specifically for Generalnie sandwiches. I don't want to play the twórcy gier hero, dużo grają. but I want to Zwłaszcza go dobre out gry. and just start No, taking things from że to people jest as niby quickly as kompletnie possible. inna gra,
ale w paru aspektach miałem jakieś takie drobne inspiracje, chociaż... Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. Ponad 1000 planet, We powiedział. want you to feel like explorers. No Breaking ambitne. ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder. And sometimes, a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. No w porządku. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care and designed this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, native strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world. Będzie jak z tymi kolekcjonerkami Fallouta 76. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your stracił spaceship. głowę dla tego kontrolera. Zwariował, chodzi po ścianach. To jest jak teraz zakupy mango, ale poczekaj, there is more, nie? Jeśli zamówisz teraz, dorzucimy pastu. Ale te słuchawki to są też to są jakieś artpisy? Od T-Series? Wyglądają, ale nie mają... Ja kupiłem, przyznam szczerze, te Diablo 4 Edition. Zarąbiste są. Kupił cię marketing? Okay. Nie, wiesz co, po prostu miałem akurat wszystkie te funkcje, których potrzebowałem, a chciałem zmienić już dłuższego czasu się na całkowicie bo używałem do tej pory Seriesów, ale to były Arctisy trójki gotów. A ta Arctisnowa 7 koło dobrych słuchawek. A przy okazji fajnie wyglądają z tą stylizacją na Scanning a Diablo 4. planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, To mi się building, mega and kojarzy customizing. z Mass Effectem. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain
After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same place, tego you modelu have a different story to tell. To mi się mega z No Man's Skyem z kolei kojarzy. Okej, ekrany ładowania. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. To jest tak No Man's Skyowe znowu. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and to co, myślisz, że nie będzie jakiejś takiej głównej narracji? Nie no, będzie. Okej. Mówię o samym UI-u i takim, tych pomysłu na skanowanie i tak dalej. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. No ciekawe jest, 3080 Ti będzie wystarczająca. Ale droga. Jak to powiedziałeś, to sobie uświadomiłem, że zanim upgrade na komputer do pułapów, w którym mi to będzie chodzić na takich ustawieniach, o jakich mówisz, to pewnie już wyjdzie Starfield Direct. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. No i totalnie podglądali No Man's Sky. Dorzucali do gry to, co już where tam you can było toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Kurde, to wygląda nierealnie, jak mam być szczery. Opowiadałem o tych kolejnych feature'ach obecnych w grze. Budowanie własnych takich baz. Pytanie, czy możesz mieć więcej niż jedną bazę wtedy? No zakładam, że po bazie na planetę czy coś? To by miało najwięcej sensu. No, ale to brzmi potężnie. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player.
With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than, I want to say, any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Nice. Gravity is different for each planet, and boost packs are Jak excellent chcę for grać getting pod around, snajperkę i rewolwer. and for giving you an edge in combat. A ja wcześniej mówiłem o tym, że gościu po paru rundach odleciał, jak go pokonał tutaj prowadzący. I to ma sens w kontekście tego, czym mówią, że każda planeta ma inną grawitację, rzekomo. O, no wow, właśnie, to może być fajne w takich kontekstach. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. Fajnie, że można strzelać z trzeciej osoby. Ale gościu poleciał. Co? Moce? Ale reveal. Możesz zostać Neo. Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our Oczywiście, games. environmental designer mówi o the Enviro. exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and, wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. Zobaczymy. You spend all this time building your ship and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. To mnie jara. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, The day-night cycle, Those details matter to me. diplomacy, exploration, Freedom. the ending. Basco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher. Brain sprout. Lever action brońki?
Okej. Jakie? No te, że musisz przeładować każdą strzałę. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Udana prezentacja. Bardzo ładna, no tak. No. Kurde, no... Ciężko się nie zajarać. Oczywiście bonus za preorder. Kupujesz z zegarkiem? Nie. Nie sądzę. Kupię mamie na urodziny tą grę. Tak? Nie no. Ogólnie rzecz biorąc powiedziałbym, że ta prezentacja Xboxa była dużo lepsza od FGF-u. Pokazali mnóstwo tytułów, z których część można było się spodziewać. Część była zupełnie nowych, niespodziewanych, wydaje mi się. Wszystkie zaprezentowane były w sposób intrygujący przynajmniej. No było dużo tytułów, które mnie osobiście interesują, tak? Był Fable, był Gwiezdne Wojny, Starfield, kilka nowszych tytułów, znaczy nowych tytułów, których się nie spodziewałem, a które też sobą mnie zainteresowały. Avowed, jeszcze z tych, których gdzieś tam kojarzę, o których już wcześniej można było coś wiedzieć więcej. No, ja jestem zadowolony. Jak dla mnie, myślę, że każdy powinien znaleźć sobie coś dla siebie, bo i fani jakichś tam eksploracyjnych przygodówek, i RPG-ów, i jakichś city builderów, tak dalej. A jakie są twoje wrażenia? W zasadzie to jestem zdziwiony, że Starfield mnie zainteresował, bo jak dotąd w ogóle... Że zazwyczaj nie ciągnie mnie do takich kosmicznych klimatów, a mam takie podejście, że jak wyjdzie, to pewnie będę jak... A może zobaczę tutaj jakiś gameplay czy coś. Coś podobnego mam z Avowed, ale akurat takie klimaty lubię, po prostu jestem sceptyczny, ale faktycznie... Wobec Obsydianu? Nie wiem, ja chyba po prostu zawsze mam sceptycyzm, ale faktycznie to, co ci mówiłem, miałem takie poczucie, że to uderza w trochę podobne klimaty, tony, w mojej głowie przynajmniej, co jak Dark Messiah, który bardzo lubię. No, Dark Messiah był trochę drewniany, ale faktycznie to była doskonała gra w czasach, kiedy ona wychodziła. Była absolutnie prześwietna. Też ją przyszedłem chyba na premierę nawet i dużo czasu spędziłem w multiplayerze, który też był super. No, z bólem serca przywitałem informację, że już ten multiplayer jest zupełnie martwy. Nie dziwi mnie to. No tak. Trochę się zestarzała ta gra. Trochę się zestarzała, tak. Ja byłem w szoku jak bardzo. Przynajmniej pod względem wizualnym. No słuchajcie, moi mili, to by było wszystko, co mieliśmy wam do zaprezentowania, czy właściwie co miał wam do zaprezentowania Microsoft, a myśmy tylko byli takim dodatkowym komentarzem wobec tego. Koniecznie się podzielcie z nami, czy to w komentarzach, teraz jeszcze na live'ie, czy już na VOD z tego live streamu, waszymi spostrzeżeniami wobec tej konferencji. Chciałbyś coś jeszcze dodać? Nie, chyba nie. Także dziękuję wam bardzo serdecznie, życzę wam jeszcze tej końcówki niedzielnego wieczoru miłego, mile spędzonego przed poniedziałkiem, a my się z wami będziemy żegnać. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Dzięki wielkie.